Wiadomość od twojego skryby. Dzisiejsza kuchnia egipska skrzętnie korzysta z dobrodziejstw swojej ziemi oraz wpływów kulturowych, które kształtują ją od mileniów, dzięki czemu jest zróżnicowana i bogata zarówno w smaki, jak i aromaty. Jako że głównie opiera się na warzywach, roślinach strączkowych czy zbożach, zdecydowanie sprzyja wegetarianom. Ma to sens, gdy weźmie się pod uwagę kwestie religijne, jednak Egipcjanie nie zawsze byli przecież muzułmanami, może więc te tradycje sięgają dużo dalej w przeszłość. Wystarczy spojrzeć tylko na smakowity full medames czy kuszari, by nabrać ochoty na podróż do Egiptu. Na taką wyprawę do Egiptu, ale starożytnego, Was zapraszam. Cywilizacja egipska, podobnie jak mezopotamska, uzależniona była od jednego kluczowego czynnika, mianowicie rzeki. Od Nilu, a w zasadzie jego wylewów, zależał dobrobyt mieszkańców, którzy żyli w jego dolinie. Z połączenia Nilu Błękitnego i Białego wychodzi w stronę północną życiodajny nurt, który niebagatelne znaczenie ma zarówno dla Egipcjan dzisiaj, jak i tych zamieszkujących te tereny tysiące lat temu. Nilowi podporządkowane były nawet pory roku. Trwającą od października do lutego porę wzrastania, Peret, poprzedzała pora wylewów, Achet. Natomiast rok podzielony na 365 dni kończyła Szemu, pora zbiorów. Podczas tej ostatniej pory roku zbierano głównie 4 rodzaje zbóż: pszenicę samoprze, płaskórkę oraz jęczmień i kamut. Ten ostatni gatunek zboża był stopniowo wypierany przez łatwiejszą w obróbce pszenicę. Nasiona pozbawione łusek, czyli krupy, spożywano podobnie jak w innych częściach świata w formie owsianek czy potrawek, do których dodawano lokalne owoce, warzywa lub nieco rzadziej mięso. Gorący klimat sprawiał, że posiłki pozostawione samym sobie pod rozpalonym afrykańskim niebem mogły fermentować. Gdy takie owsianki składały się dodatkowo z pszenicznej papki oraz dodanych daktyli, drożdże miały już ułatwione zadanie. Czy Egipcjanie wynaleźli piwo niezależnie od innych kultur dawnego Bliskiego Wschodu? Ciężko powiedzieć, aczkolwiek receptura, sposób przygotowania, a wreszcie finalny produkt wydawał się nieco różnić od trunku, który pito na przykład w Mezopotamii. Piwo egipskie miało zawiesistą strukturę, cechowało się również niskim poziomem alkoholu. Można więc powiedzieć, że Egipcjanie dokonali cudu. Choć nie udało im się zmienić wody w wino, tak z zamianą kaszy w piwo już sobie poradzili. Jeśli interesują Cię materiały powstające w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji. Produkcja piwa, a także wina była niesamowicie duża. Piwo pili w zasadzie wszyscy, od małych dzieci aż po starców. Jeśli mówimy o drugim napoju, to rzecz jasna był on wielokrotnie droższy od tańszego zbożowego trunku. Producenci musieli dostarczać wino dobrej jakości, ponieważ potencjalna klientela bardzo zwracała uwagę na jakość ich wyrobów. Amfory z winem skrupulatnie oznaczano, zawierając na nich informacje o dacie wytworzenia, odmianie gron, nazwie winnicy i imieniu właściciela. I choć alkohol, zwłaszcza w tej lżejszej postaci, był obecny w życiu każdego Egipcjanina, tak liczne moralizatorskie wiersze opisywały wątpliwe radości płynące z konsumpcji alkoholu. Od ulicy do ulicy wędrujesz, piwa zapach roztaczając. Jesteś jak zepsuty ster. Wykonujesz akrobacje tutaj, uczysz się grać na flecie i szarpać lirę. Spójrz na siebie, przyrównaj do pięknej dziewczyny przesiąkniętej perfumami, z wieńcem kwiatów wokół szyi, zataczająca się i po ziemi tarzająca, brudem pokryta. Wracając do pożywienia, to jedną z jego podstaw stanowił chleb, który spożywany był prawdopodobnie nawet chętniej niż proste potrawki złożone ze zbożowych kasz. Oczywiście do stworzenia chleba potrzebna jest mąka, tak więc ziarna zbóż, najczęściej wspomnianych już pszenicy, płaskórki i jęczmienia, były mielone w niemal każdym domu egipskiego rolnika. Do tego celu używano najczęściej płaskiego kamienia, na którym rozsypywano ziarna, pocierając je następnie mniejszym tłuczkiem, również wykonanym z kamienia. Zajęcie to było mozolne i raczej nikt nie chciał się go podejmować. Zboże na mąkę mieliły najczęściej kobiety, co znajduje swoje odbicie w sztuce Egiptu starożytnego. Jako że proces mielenia zboża był długotrwały i miał miejsce regularnie, mógł on przybierać podobny charakter jak darcie pierza na polskiej wsi. Nudne pozornie zajęcie umilano sobie więc zabawą czy też rozmowami. Ludzie połączeni wspólną pracą czuli się sobie bliscy. Starsze kobiety, matki, uspołeczniały młode dziewczęta poprzez nauczanie odpowiednich technik, a całe zgromadzenie dzieliło się wiadomościami i nawiązywało bliższe relacje międzyludzkie, co spajało społeczność. Mielenie zboża w szerszym kontekście ułatwiało także rytualne interakcje z bogami i przodkami, którzy wymagali składania ofiar przede wszystkim z chleba i piwa. Istniał wzajemny związek między żywymi a istotami nadprzyrodzonymi, takimi jak zmarli przodkowie lub bóstwa. Żywi dostarczali bogom i umarłym ofiary spożywienia, by utrzymać świat i jego naturalny rytm.
Można więc powiedzieć, że mielenie zboża na chleb wraz z piwem i innymi ofiarami wprawiało świat w ruch. Chleb był pożywieniem kluczowym, a w dodatku preferowanym ze względu na łatwość jego transportowania na miejsce pracy i stosunkowo wysoką trwałość. Uważa się, że procentowe wartości kalorii dostarczane dziennie przez chleb dla starożytnych Egipcjan oscylowały od 50 do nawet 75%. Oczywiście sposoby na wytworzenie chleba, jak i jego kształty były, jak mówi klasyk, różne panie, różniste. Sam chleb nazywano ta. Jego forma stopniowo ewoluowała, głównie za sprawą pieców, które także udoskonalano, co pozwoliło na rozwój bardziej wysublimowanych technik piekarniczych. Jednym z bardziej popularnych rodzajów chleba był szat. Moglibyśmy założyć, że to ze względu na jego nietypowy kształt. Wypiekano go bowiem w kształcie trójkąta. Zdaje się jednak, że przyczyna była nieco bardziej prozaiczna. Głównym jego składnikiem była semolina, a więc produkt nieco mniej szlachetny od zwykłej białej mąki. Podstawę wyżywienia starożytnego Egipcjanina stanowił więc chleb, jęczmienny lub pszeniczny, popijany zawiesistym płynem, który z dużą dozą wyrozumiałości nazwać możemy piwem. Jeśli pomyślimy o upiększaniu i zwiększaniu przyjemności z jedzenia, to rzecz jasna już sama mnogość rodzajów chleba świadczy o tym, że zwykłe podpłomyki pieczone w popiele, jeśli tylko to możliwe, były wypierane przez bardziej wymyślne kompozycje smakowe i wizualne. Chleb uszlachetniano zatem, dodając do niego tłuszcze, mleko, jajka lub nawet daktyle. Te ostatnie, podobnie jak i inne owoce, uprawiano w pewnej odległości od bagnistych terenów nadrzecznych. Drzewa owocowe niezbyt dobrze radziły sobie w grząskim i bardzo wilgotnym terenie. Egipskie sadownictwo i ogrodnictwo wymagało zatem dużo większych nakładów pracy, wobec czego również ceny samych owoców tejże pracy były wyższe, a więc i rzadsze na stole zwykłych Egipcjan. W ogrodach sadzono drzewa owocowe oraz winorośle. Najpopularniejsze rzecz jasna były daktyle, ale oprócz tego znano także granaty, figi, arbuzy, jabłka, pewne odmiany głogu czy szarańczyn strąkowy, którego owoce znamy pod nazwą chlebka świętojańskiego. Rodzimych owoców było niewiele, jednak na przestrzeni lat w toku wymiany handlowej i kulturowej pojawiały się kolejne gatunki, choć na przykład o gruszkach czy brzoskwiniach przed czasami hellenistycznymi jeszcze w Egipcie nie słyszano. Z warzywami mamy pewien problem, ponieważ oprócz pospolitych gatunków takich jak cebula, czosnek czy por, niewiele wiemy o tym, jak wyglądały dawne odmiany warzyw dyniowatych czy kapustowatych. Możemy więc przyjąć, że na egipskich stołach znajdowały się sporadycznie niewielkie ilości ogórka, rzepy, kapusty, rzodkwi, marchwi czy sałaty. Jak dokładnie wyglądały, tego nie wiemy, natomiast na pewno były mniejsze i nie aż tak smaczne jak ich współczesne odpowiedniki. Stanowiły one raczej uzupełnienie diety w niezbędne makroelementy, nie zaś jej podstawę. Istotną rolę w żywieniu miały natomiast rośliny strączkowe, do których zaliczamy soczewice, ciecierzycę, łubin, groch i przede wszystkim bób. Ten ostatni był uprawiany na terenach Egiptu prawdopodobnie już od czasów neolitycznych. Bób odgrywał też pewną rolę kulturową. Ponieważ uważany był za pokarm umarłych, kapłani wystrzegali się od jego spożywania. Oprócz warzyw znanych dobrze w naszym kręgu kulturowym używano także moloki, nazywanej też czasem jutą warzywną. Uważa się, że to warzywo przybyło na tereny Egiptu z terenów obecnej Syrii i było spożywane głównie przez osoby z niższych klas społecznych. Jako że rosło dziko lub jako chwast na polach uprawnych, było łatwo dostępne, to też szybko zaadaptowano je do potrzeb lokalnej kuchni. Przejdźmy zatem do przepisu i sprawdźmy, czy danie starożytnych nizin społecznych Egiptu przypadnie nam do gustu. Rozgrzej olej w głębokiej patelni, dodaj cebulę i smaż przez kilka chwil. Dodaj czosnek i przyprawy i smaż jeszcze przez chwilę aż do skarmelizowania się cebuli. Dodaj jutę warzywną i duś przez około 10 minut. Swój posiłek dopraw solą i spożyj z dodatkiem chleba. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że Egipcjanie w przeciwieństwie do ludów z Mezopotamii raczej nie zwykli pozostawiać po sobie przepisów, wobec czego ich kulinarne osiągnięcia zostały zrekonstruowane, tak jak wspomniany przepis na duszoną molokię. Skąd zatem wiemy, jak starożytni Egipcjanie gotowali? Niektóre dowody pochodzą ze scen przygotowania posiłków i bankietów, które możemy obserwować w egipskiej ikonografii. Ponieważ religia uczłowieczała bogów i zmarłych, pożywienie zakopywane wraz z umarłymi prawdopodobnie odpowiadało jadłospisom tych, którzy jeszcze po ziemi chodzili. O starożytnej egipskiej kuchni wiemy więc głównie z wykopalisk archeologicznych, które następnie poparte wsteczną inżynierią chemiczną oraz analizą historyczno-porównawczą dostarczają nam odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jedno z nich może brzmieć, czy Egipcjanie używali przypraw.
Analizując papirusy medyczne lub dokumenty handlowe, możemy dowiedzieć się, że na terenie starożytnego Egiptu w różny sposób wykorzystywano anyż, smrodzieńca, bazylię, trybulę, kolendrę, kminek, koper, jałowiec, miętę, rutę czy tymianek. Jak wiele z tych ziół znalazło zastosowanie w kuchni, ciężko powiedzieć. Same kuchnie natomiast były z reguły dobrze zaprojektowane w budynkach państwowych lub domach zajmowanych przez robotników i rzemieślników budujących różne wyszukane grobowce. Wentylacja bywała jednak problemem w domach Egipcjan, ponieważ wiele mumii nosi wyraźne ślady uszkodzenia dróg oddechowych. Większość pieców o stożkowatym lub okrągłym walcowatym kształcie była opalana węglem drzewnym lub suszonymi zwierzęcymi odchodami. Na wyposażeniu kuchni były także żarna do mielenia, moździerze, amfory na wodę, kosze czy ceramika. Nieco rzadziej i później do użytku weszły naczynia i kuchenne przybory wykonane z metalu. Od stopnia zamożności zależała rzecz jasna ilość i wyrafinowanie posiłków, które starożytni Egipcjanie spożywali. Zwykli pracownicy lub rolnicy jadali 2 razy dziennie, natomiast osoby ze społecznych elit cieszyły się posiłkiem większym i częstszym. Zastawa rzecz jasna również różniła się w zależności od stanu majątkowego jej właściciela. Na stołach podczas pałacowych bankietów gościły bogato zdobione naczynia ze szkła, alabastru czy złota. Używano również noży lub łyżek. Jeśli na posiłek osoba z wyższej klasy społecznej zapraszała kogoś niższego stanem, to najczęściej gość otrzymywał posiłek mniej wyrafinowany od gospodarza. Tym samym Egipcjanie zmuszeni byli do tworzenia poradników etykiety i ogłady przy stole, aby zachować godność w społecznych konwenansach. Jeśli siedzisz przy stole kogoś, kto większy jest od ciebie, bierz to, co ci daje, co ci podano. Nie patrz chciwie na to, co jest przed nim, ale tylko na to, co jest przed tobą. Śmiej się, gdy się śmieje. Kiedy wielki człowiek gości podejmuje, jego czyny zależą od jego humoru, a wielki człowiek humorem dobrym umotywowany, bardziej hojnym być może. W Egipcie, podobnie jak i w wielu innych kulturach świata starożytnego, przypisywano szczególne znaczenie zwierzętom. Z tego z kolei zrodził się pogląd, że odbieranie życia jest równie święte jak jego dawanie. Zabijanie było przywilejem bogów lub ich inkarnacji, królów i kapłanów i musiało być wykonywane zgodnie z odpowiednim rytuałem. Każdy inny sposób pozyskiwania mięsa musiał być więc dobrze umotywowany. Łatwo domyślić się, że zjawisko przypisywania zwierzętom jakiejś niesamowitej nadprzyrodzonej wartości było potem wtórnie wykorzystywane przez elity polityczne. Nie musieli oni na poddanych wymuszać wstrzemięźliwości od mięsa. Robiła to za nich religia. Nie znaczy to rzecz jasna, że ubój zwierząt nie występował na porządku dziennym. Mięso wołów, świń, owiec, kóz, ryb, osłów czy różnego rodzaju ptactwa i dzikiej zwierzyny było w jadłospisie dość często, przynajmniej dla wyższych klas społecznych. Nie znaczy to jednak, że zwykły człowiek nie miał okazji mięsa skosztować. Jednak jeśli chodzi o ptaki, to tutaj należało szczególnie uważać, ponieważ zabicie niektórych gatunków ptaków karano śmiercią. Ibisy na przykład były uznawane za atrybut boga Tota. Nie bez przyczyny zresztą, ponieważ jest on przedstawiany jako człowiek z głową tegoż właśnie ptaka. Ibisy zatem nie mogły znajdować się na stołach starożytnych Egipcjan, a zabijano je wyłącznie w celach rytualnych, kiedy to trafiały razem ze zmarłym faraonem do grobowca. Zwykli Egipcjanie z reguły się nie przejadali, czego nie można powiedzieć o znamienitszych postaciach kraju Kemet, których do mniej lub bardziej ekskluzywnych grobowców mogła czasami wysyłać otyłość lub inne choroby związane z nadmiernym łakomstwem. Choć ikonografia nam tego nie potwierdza, co innego możemy wywnioskować z analizy niektórych mumii oraz literatury. Bądź content, jeśli zadowolisz się 3 bochenkami chleba i 2 kubkami piwa. Jeśli twój żołądek nadal odczuwa głód, oprzyj się temu.